Na narty w Tatry. Czyli właściwie gdzie? Jedynym stokiem tak naprawdę w Tatrach po polskiej stronie jest Kasprowy. Nie licząc Nosala. To król polskich stoków. No ale przecież tam mało kto jeździ. W Tatry to się jeździ do Białki. Przecież Białka nie jest w Tatrach. Czyli chyba na Słowację. A jak już przy tym jesteśmy, to jaka jest największa różnica między nartami w Polsce i na Słowacji? No według mnie... Hej, witajcie sąsiedzie. Witaj sused. A u nas nie to co u was. Impreza za imprezą, a u was to jak w jakim sanatorium. Dodaj co chcesz, jadę na zabawę. Najdôležitejšie je, aby bol pokoj a ticho. No i tak, po prawdzie co się rzuca w oczy, to po polskiej stronie, szczególnie po południu i wieczorem, istnieje życie. Może się to nam podobać albo nie, przeszkadzać, ale ludzie wychodzą, chodzą, jedzą, piją, czasami za dużo, nawet w tych mniejszych miejscowościach. Na Słowacji już wczesnym popołudniem wszystko zdaje się zamierać. Są jakieś restauracje, ale nic się nie dzieje. A potem to strach w ogóle po tych miejscowościach chodzić. Ale bądźmy poważni. Najwyższe góry tej części Europy przyciągają jak magnes miłośników sportów zimowych. W końcu gdzie jak nie tutaj, oprócz narciarstwa zjazdowego, można uprawiać ski touring i ski alpinizm. I to są właśnie Tatry, jedyne w tym rejonie góry typu alpejskiego. I choć to jak dla odmiany brzmi jak kiepski żart, chyba większość Polaków jest przekonana, że wyprawa do Białki Tatrzańskiej to wyprawa w Tatry. Miejscowi robią wszystko co mogą, żeby przyjezdnych w tym wrażeniu utrzymać. Wszystkie zdjęcia na ścianach i dekoracje są tu tatrzańskie. Gdzie się człowiek nie obróci, wszystko zdaje się do niego mówić, że jest w morskim oku. Tymczasem Białka ma tyle wspólnego z Tatrami, że pięknie je stąd widać. Ale widać je pięknie również z Pienin, z Gorców, a nawet z Beskidu Sądeckiego. Zostawmy więc w spokoju Białkę, Suchę, Szymoszkową i inne takie. To po prostu nie są Tatry. Spójrzmy na mapę, jakie ośrodki narciarskie leżą rzeczywiście w Tatrach. Okazuje się, że jest ich bardzo niewiele. Kasprowy, Tatrzańska Łomnica, Szczerbskie Jezioro i ośrodek Rochacze Spalena na stokach Salatyna. Jurgów, Bachletka Ski and Sun, Orawice i Witanowa nie leżą już w Tatrach, tylko tuż obok. Nosala w obecnym stanie pominę. Podobnych mikrusów jest na Słowacji więcej. Żar, Podbańskie, Tatranska Jaworina. Zacznijmy omówienie ośrodków od Kasprowego i dalej jak według wskazówek zegara dookoła Tatr. Do dzieła! Zacznijmy od Kasprowego. Kasprowy to chyba najfajniejsza góra narciarska w Polsce. Jest to jednak ośrodek elitarny. Elitarność nie polega jednak na tym, że trzeba mieć kartę VIP. Po prostu dość trudno się tu dostać. Trasy są trudne, a infrastruktura bardzo marna. Wszystko to razem powoduje, że nigdy nie będą to stoki dla masowego narciarstwa. Wjazd na Kasprowy zaczynamy w Kuźnicach. Bilety kupujemy na slot czasowy. Najlepiej w pakiecie z karnetem i dużo wcześniej online. Jeśli nie chcemy walczyć o miejsce z licznymi turystami masowo chcącymi wjechać na Kasprowy. Jedziemy z przesiadką na myślenickich turniach i możemy rozpocząć zjazdy. Kasprowy ma dwie trasy, obydwie jedne z najfajniejszych w Polsce. Obydwie też dość trudne, nieco trudniejsza i nieco krótsza do kotła gąsienicowego i dłuższa, łatwiejsza do kotła goryczkowego. Obydwie obsługiwane są przez przedpotopowe, koszmarnie wolne krzesła bez kopu. I tak ma być. Przyrodnicy nigdy nie dopuszczą do ich modernizacji. Trzeba to przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. Najlepiej zacząć jazdę od trasy w kotle gąsienicowym.
Później powrót z Goryczkowej jest nieco kłopotliwy. Wymaga tupania pod górę. Trasa ma stromy początek. Jej trudność to czarna, początkujący nie mają tu czego szukać. Zresztą na Kasprowym w ogóle nie mają czego szukać. Długość tej trasy to około 1,6 km, a różnica poziomów 352 metry. Kiedy się tu już najeździmy, możemy niemal płaskim łącznikiem, podziwiając cudowny widok po lewej, przejechać na trasę w kotle goryczkowym. Jej początek po wąskiej grańce, z widokiem na słowacką Dolinę Cichą, to dla mnie bez cienia wątpliwości najpiękniejszy widokowo fragment trasy narciarskiej w Polsce. Niestety widoki kończą się, skręcamy ostro na łącznik prowadzący w głąb kotła i ponownie na bardzo szeroką trasę. Jest tu dość stromo, ale niezwykle szeroko. Tak naprawdę w sumie to jest chyba czerwona, może stroma na początku, ale przy dobrych warunkach nie trzeba być mistrzem narciarstwa, żeby z przyjemnością tu zjechać. Zresztą na dnie kotła trasa robi się już w zasadzie niebieska. Jej całkowita długość to około 2,5 km, a spadek to 600 metrów. W sumie to chyba dla mnie najfajniejsza trasa w Polsce. W końcu wjeżdżamy w coś na kształt nartostrady i zmierzamy do wyciągu i jedynej w tym kompleksie knajpy poza szczytem Kasprowego. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę w ten piękny słoneczny dzień. Trzeba bowiem powiedzieć kilka rzeczy związanych z pogodą, a właściwie z tym, jak się zmienia. Jesteśmy pod wyciągiem goryczkowym. Materiał ze zjazdu, który przed chwilą widzieliście, pochodzi z kwietnia 2023. Do chwili obecnej były to ostatnie dni funkcjonowania Goryczkowej w kształcie, o którym tu opowiadam. Przez ostatnie 2 zimy z braku śniegu wyciąg nie chodził. PKL usiłowało wystąpić o zgodę na sztuczne naśnieżanie. Na tą zgodę nie ma szans. Próbowano chociaż zmodernizować widoczne tu krzesło. Wydawało się, że jest już o krok. Była zgoda, powstały nawet wizualizacje, wykonano wstępne prace i decyzja środowiskowa została cofnięta. Przy logicznym argumencie, że na co ta modernizacja, skoro i tak się nie da tu jeździć. Zobaczymy, jak będzie tej zimy. Jeśli śnieg będzie, wyciąg pewnie ruszy w starym kształcie. Ciekawe, czy ruszy ta knajpa. Stary szałas u Chramca, bo funkcjonował tutaj bar, będący jedyną alternatywą dla tak zwanej restauracji na szczycie Kasprowego. Jak tam karmią i czy jest szansa, żeby się tam wbić pomiędzy turystów, to już oceniał znany krytyk kulinarny Książulo. Odsyłam do jego filmu. Zakładając, że wszystko wróci jeszcze do normy, jak narciarze stąd mają wrócić do Kuźnic, skoro karnet narciarski obejmuje tylko wjazd na Kasprowy? Otóż z tego miejsca zaczyna się bardzo długa nartostrada, sprowadzająca wprost pod dolną stację gondoli. Ludzie różnie oceniają nartostrady, przeważnie to nudne łączniki. Ja powiem, że tą zawsze bardzo lubiłem. Co więcej, łączony zjazd, stok w kotle goryczkowym plus nartostrada, to najdłuższy i o największej różnicy wysokości stok narciarski w Polsce. O długości 5,5 km i spadku 934 metry. Ostatnio to przeważnie nie dało się dojechać do końca. Ale kiedy zimy były bardziej śnieżne, na upartego szło zjechać aż do ronda, powiększając zjazd do prawie 7 km długości i kilometra spadku. A co jeśli Goryczkowa nie chodzi? Można zjechać gondolą, ale jest jeszcze jedna opcja od Gąsienicowej. Możemy dostać się na dół szlakiem narciarskim, na przemian zjeżdżając i trochę podchodząc, mijając słynną Betlejemkę i Murowaniec. Nie jest to trasa zjazdowa, zgodnie z nazwą to terenowy szlak narciarski. Jest całkiem ciekawy, przejeżdżamy górą nad Doliną Olczyską, a za Nosalową Przełęczą przeważnie śnieg się skończy i trzeba zejść na butach. I tak przez szlak narciarski płynnie przechodzimy do ostatniego tematu związanego z Kasprowym. Ta okolica jest może kiepskim ośrodkiem narciarskim, ale znakomitym terenem do uprawiania wszystkich innych aktywności z nartami. Skiturów i ski alpinizmu. Cały ten rejon bowiem to istna pajęczyna znakomitych tras do wędrówek skiturowych. Co ciekawe, kiedyś myślałem, że skitury są dla zaawansowanych narciarzy. Jednak infrastruktura Kasprowego
Umożliwia podejście na nartach w zasadzie niemal każdemu i zjazd w cywilizowanych warunkach, po łatwych, często przygotowanych trasach. Niezwykłą popularność ta aktywność zyskała w covidowym lockdownie, kiedy wyciągi stały, a narty kusiły. Dziś w Kuźnicach można spotkać zupełnie początkujących narciarzy wypożyczających właśnie skitury. Oczywiście możliwe są bardziej zaawansowane wycieczki dla dobrze jeżdżących off-pista, czy wręcz raczej będące ski-alpinizmem. Biorąc to wszystko pod uwagę, rejon Kasprowego to polskie narciarskie Eldorado. Ja chciałbym bardzo serdecznie poprosić was o lajka i suba. Nie pomogło, tak myślałem. Grażyna! Chodź no tu i weź dzieciaki. Prosimy, daj lajka i suba. I ustaw dzwoneczek. Stacja narciarska Jurgów-Ski leży u podnóża Tatr Bielskich w Pogórzu Spiskim. To jeden z ciekawszych z wielu mniejszych ośrodków w okolicy. Obsługiwany przez 2 kanapy i szereg orczyków, zapewnia różnorodność tras od niebieskich do prawdziwych czarnych. Generalnie jest to miejsce, gdzie nieźle będzie bawić się cała rodzina, od tych uczących się do dobrze jeżdżących. Jest tu łącznie 4,5 km tras, a różnica wysokości wynosi około 200 metrów. Rzućmy okiem najpierw na niebieskie. Spod kopuły szczytowej długim trawersem, albo w wariancie z drugiego wyciągu bez trawersu, przejeżdżamy płynnie w bardzo szeroki, najwyraźniej niewystarczająco szeroki stok. Jest sam raz dla tych troszkę słabiej jeżdżących, albo zmęczonych. Czerwona jest również w porządku. Biegnie środkiem przez las. Jest łatwo dostępna z obu wyciągów. Trasy są stosunkowo krótkie. Nic dziwnego, to tylko 200 metrów różnicy wysokości. Ale to właśnie taki ośrodek. Osobiście, gdybym miał tu jeździć więcej niż parę godzin, pewnie bym się trochę nudził. Ale jest on po drodze na Słowację, właściwie tuż przy samej granicy. Sam raz, żeby zrobić sobie krótką przerwę w podróży. Co do czarnych, nie wypowiem się. Kiedy tu byłem, jedna była zamknięta na zawody, a druga dopiero się naśnieżała. Ośrodek Bachletka Ski and Sun to taki rozrośnięty Jurgów. Oferuje wspaniałą panoramę na Tatry Bielskie. Leży nieco w bok od głównej drogi. Można tu przyjechać specjalnie z Polski, ale też podczas podróży na Słowację. Czeka tu na nas 13,5 km tras, a różnica wysokości sięga 270 metrów. Czyli dalej nie jest to ośrodek wielki, ale już nie zupełnie mały. Co więcej, z wszystkich opisywanych w tym filmie chyba najbardziej kompleksowy. Ma nawet porządną gondolę, a do tego 2 krzesła, jedno starsze 4-osobowe i nowiusieńką 6-osobową kanapę, otwartą w 2024 roku. Przejedźmy się najpierw niebieską trasą wzdłuż gondoli. Ludzie poniekąd słusznie narzekają, że jest dziwnie podcięta na dużej długości. W skos! Ale nie przesadzajmy, da się żyć. Ta trasa niebieska ma największy w tym ośrodku spadek 270 metrów. Nie jest to dużo, ale zawsze więcej niż w Białce. Po drugiej stronie stoku znajduje się czerwona, z 2 wariantami, obsługiwana niestety przez to starsze, dość wolne krzesło. Tu spadek jest jeszcze mniejszy, bo tylko 220 metrów. Nie jest zła, powiedziałbym nawet, że jest bardzo dobra. Podobno różnicę wysokości siłą rzeczy ma biegnąca po drugiej stronie krzeseł trasa czarna. Jak to często bywa, jest na niej mniejszy ruch, a co za tym idzie, jest mniej zryta. Tej trasie również nie mam nic do zarzucenia. To bardzo przyzwoita czarna. Całkiem stroma, choć nie przesadnie i na pewno nie jest to farbowana czerwona. Kolejna czerwona, a właściwie ostatnio 2, bo dorobili tu drugi wariant, biegnie nieco dalej na północ.
Obydwie mają 230 metrów różnicy wysokości i przed rokiem 2024 jeździł tu tylko męczący Orczyk. Jednak ośrodek ma ambicje i dołożył nową 6-osobową kanapę. W ten sposób wartość ośrodka wyraźnie wzrosła. Nie powiedziałbym, że za cenę karnetu nie ma tu co robić. Zwłaszcza, że dodano tu całą masę nienarciarskich atrakcji. Jest tu tor saneczkowy, jak śnieg napada, a poza zwyczajowymi w ośrodkach knajpami, zarówno latem jak i zimą, można skorzystać tu ze ścieżki w chmurach, właściwie w koronach drzew. Jest ona jedną z pierwszych tego typu w okolicy i oczywiście dodatkowo jest również wieża z siatką i zjeżdżalnią w rurze. Od zawsze to urozmaicenie dla całej rodziny. Niestety dodatkowo płatne nie jest w karnecie. Tatrzańska Łomnica. No to jest ośrodek. Cóż za parametry. Prawie 1300 metrów różnicy poziomów. W Europie Wschodniej więcej jest tylko w Bułgarii, w Pirynie. To dlaczego nim trafiłem tu pierwszy raz, starsi koledzy patrzyli na mnie nieco dziwnie i mówili tak, jedź. Co im w tym nie pasowało? W końcu pojechałem, pojeździłem, no i teraz wam opowiem, co tu nie pasuje. Nie żeby było tu jakoś źle, ale wiecie, to inna miara oczekiwań. No jednak tu oczekujemy więcej niż w takim Jurgowie. Jak widać na załączonym obrazku, nieprzebrane tłumy uczących się i słabo jeżdżących walczą w koszmarnych muldach o każdy metr miejsca w wąsko naśnieżonym pasku. I to są niestety właśnie realia tego ośrodka. Południowa wystawa stoków powoduje, że pomimo znacznych wysokości, nawet w mroźne dni, sztuczny śnieg bryli się i zamienia w nieprzyjemną kaszę. Niestety przyjeżdża tu bardzo dużo ludzi, w większości dopiero się uczących. W dolnych częściach jest ich pełno i wyżej na Czerwonej również. Każdy musi spróbować zaliczyć, w związku z czym jeździ się tu źle, a nawet bardzo źle. Tak naprawdę ośrodek oferuje jedną trasę w kilku wariantach. Dzieli się powiedzmy na 3 części. Na dole 2 pasy równoległych niebieskich, do stacji przesiadkowej gondolek, zwanej Start, wyżej do skalnatego Plesa, czerwona, która dla niepoznaki rozdziela się czasami na 2 odnogi i na samym szczycie czarna, sięgająca aż pod Łomnicką Przełęcz. Tylko ta część nie jest naśnieżana sztucznie. Podobno tu jeździ się najlepiej, nie ma też narciarzy przypadkowych. Niestety, podobnie jak na Kasprowym, w ostatnich latach tutaj też doskwiera brak naturalnego śniegu. Jest niby wyżej, ale z drugiej strony to południowo-wschodni stok. W związku z tym nie pokażę wam zdjęć ze zjazdu, bo w sezonie 24-25 śniegu nie było nawet na tyle, żeby w ogóle tą część otworzyć. Cały zjazd z samej góry ma 5,5-6 km długości i spadek 1300 metrów. Warto być pierwszym przy wyciągu rano i pierwszym zjeżdżającym z góry. Tylko bowiem z samego rana jest tu pusto, a stok we wzorowym stanie. Po drodze do kolejnego ośrodka jest jakby mini-filia, Hrebenok, ale szkoda w ogóle o nim gadać. Szczyrbskie jezioro jest w zasadzie organizacyjnie tym samym ośrodkiem, co Tatrzańska Łomnica, bo również należy do Gołpasa i jest dostępna na tym samym karnecie. Sama miejscowość leży bardzo wysoko i jest w sumie całkowicie sportowo-turystyczna. Trasy znajdują się jeszcze ponad nią, więc ich wysokość odpowiada niemal Kasprowemu. Warto odnotować, że tu nie podjedziemy pod Stockautem. Trzeba wsiąść w autobus na parkingu przesiadkowym. Niestety, to również południowa wystawa, co powoduje, że o dobre warunki śniegowe też tutaj coraz trudniej. Trasy położone są na stokach Soliska pomiędzy dolinami Młynicką i Furkotną. I są to trasy w znakomitej większości czerwone. Jest to na plus tego ośrodka względem Łomnicy. Otóż mniej jest tutaj dzieci i narciarzy uczących się. Nie mam nic przeciwko nim. Sam kiedyś zaczynałem i sam kiedyś byłem dzieckiem. Ale w zbyt wielkiej ilości w zasadzie uniemożliwiają jeżdżenie. Tutaj długa, niemal idealnie prosta czerwona trasa może być trudno przejezdna, ale raczej z innego powodu.
Otóż trzeba upolować dobrą mroźną pogodę, inaczej znowu będziemy nogami przerzucać ciężki cukier. Główna trasa ma około 3,5 km długości i około 450 metrów spadku. To w zupełności wystarczy, żeby się najeździć. Można zatem zaliczyć Szczyrbskie jezioro do ośrodków średniej wielkości. Na dole trasa rozgałęzia się w jakieś warianty, jest kawałek Niebieskiej. Starczy, żeby urozmaicić sobie kilka kolejnych zjazdów, ale nie ma tu jakichś szaleństw. Nie pojedziemy w inną część gór. Wypadałoby ośrodek jakoś ocenić. Jest w porządku, lepszy od Łomnicy, ale trzeba trafić z pogodą. Wspomnę jeszcze, że w górnej części przebiegają dwie czerwone. Są do siebie dość podobne i leżą równolegle. Choć jednak jestem bardzo krytyczny wobec sztucznego mnożenia tras przez rozpisanie ich na stoku obok, to tutaj tego nie powiem. Jest to odrębna trasa obsługiwana przez osobny wyciąg. Na Solisko zmierza zwykle bardzo dużo skiturowców, a my tymczasem wdepnęliśmy na gulasz segedyński. Ośrodek Rochacze przytula się do tej nazwy trochę marketingowo. Prawdziwe Rochacze są dalej, ośrodek leży na stokach Salatyna. Mimo że Tatrzański jest bardziej w lesie. Górskie stoki są wyżej dostępne dla skialpinistów. Różnica wysokości tutaj to około 450 metrów, czyli podobnie jak w Szczyrbskim jeziorze. Ośrodek oferuje jedną trasę w kilku wariantach. Rozrysowanie ich obok siebie na jednym stoku nie czyni znowu tras nowymi. Powiedziałbym, że jest to ośrodek pęknięty. Łatwa, wręcz nudna góra i nagle dojeżdżamy do stromego stopnia. Z jednej strony czerwona, a z drugiej wręcz czarna. Powoduje to, że lepiej jeżdżący będą się nudzić na górze, a słabiej jeżdżący walczyć o życie na dole. Ośrodek w stosunku do wcześniej wymienionych ma jedną zaletę. Położony jest w sercu gór, głęboko w Rochackiej Dolinie. Zima trzyma tu solidnie i całkiem długo. Ośrodek bywa czynny aż do maja, chociaż nie leży wcale aż tak wysoko. Niestety to położenie jest też trochę wadą. Wszyscy tu mają daleko, zarówno Polacy, jak i Słowacy. W dolnej części wyraźnie wyodrębnia się Czarna. No cóż, spróbujmy. Jest krótka, ale nawet stroma. Na zdjęciach widać deficyty śniegu, ale zdjęcia były robione już w drugiej połowie kwietnia i był to jeden z ostatnich ośrodków czynnych jeszcze w Tatrach. Być może warto rozważyć wizytę tu, nawet jeszcze w okresie wielkanocnym. Zbliżamy się do Polski z drugiej strony Tatr. Ośrodek Orawice-Meander to ośrodek narciarski, ale też i gorące źródła. Gorących źródeł nie polecam. Jest bardzo drogo i nierewelacyjnie, ale ośrodek narciarski może być. Jest on oparty w sumie o jedno dość wolne krzesło, ale dość przemyślany układ tras powoduje, że mamy wrażenie, że jest to coś większego. Były jakieś plany rozbudowy, mieli dobudować jeszcze drugie krzesło, ale chyba wszystko się definitywnie rypło. Póki co mamy kilka, miejscami dość odległych od siebie wariantów tras. Na wprost czerwona, a na boki odgałęziają się niebieskie. Różnica wysokości to 235 metrów. Tak naprawdę ośrodek ten, mimo że z Chochołowa samochodem jest tu ładne pół godzinki drogi, leży blisko Polski, jakby za plecami Witowa, w paśmie skoruszyńskim, blisko Magóry Witowskiej. Od polskiej strony jest tam ośrodek Witów. W zasadzie powinien znaleźć się w tym zestawieniu, ale jest tak mały, że pominąłem go jak kilka innych. Wracając do Orawic, ładnie by było stąd widać Tatry Zachodnie, ale są jak gdyby za naszymi plecami, schowane za lasem. Osobiście przyznam, że mam do tego ośrodka pewien sentyment. Zdarzyło mi się wielokrotnie zajechać tutaj, kiedy mieszkałem w Kościelisku albo w Chochołowie, zawsze łącząc wizytę tutaj z odwiedzeniem pewnej gospody na dole. Szkoda tylko, że czasy, kiedy Słowacja była tania, dawno odeszły do historii.
Na koniec został nam jeszcze jeden bardzo mały ośrodek. Witanowa. Najmniejszy z wszystkich omawianych. Ma jedno krzesło, w sumie nawet porządne, i 243 metry przewyższenia. Tak naprawdę to znowu jedna jedyna trasa, no i dodatkowy objazd przez pole, jeżeli akurat jest śnieg. Ten ośrodek nie należy do najłatwiejszych. W środku jest kawałek czerwonej. Szybko otworzą się tu muldy, a w każdej dziurze leży uczące się dziecko. Jeżeli zwracamy uwagę na zwyczaje poszczególnych nacji, to na Słowacji, inaczej niż w Polsce, z dziećmi uczącymi się dopiero jeździć, idzie się od razu na czerwone. A komu tam potrzebne jakieś ośle łączki, jakieś wymyślne taśmy i szkółki? Tu widzimy właśnie ten objazd przez pole, ten, który nie ma naśnieżania. Koniec końców to mały, chociaż też nie najgorszy ośrodek. I na tym kończymy nasz przegląd ośrodków dookoła Tatr. Zeszło trochę czasu, serdecznie gratuluję wszystkim, którzy dotrwali aż do końca. Dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych moich narciarskich poradniko-przewodników. Wspomóżcie starego Wiarusa nart. Weterana licznych bojów, oko mi wykuli kijkiem. Nogę, panie dzieju, wyciąg mi wyrwał. Pomóżcie, teraz na komórce macie taką nową opcję podbij. Kliknijcie. Oszukaniec! No dobra, może to wszystko jest trochę lipne, ale podbijcie, a jak nie macie, subskrybujcie.